A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Biuro delegacji Unii Europejskiej w stolicy Ukrainy zostało uszkodzone podczas rosyjskiego ataku na Kijów. Niemieckie służby miały zidentyfikować Ukraińców podejrzewanych o wysadzenie nitek gazociągu Nord Stream. Węgry nałożyły sankcje na ukraińskiego dowódcę odpowiedzialnego za ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. Donald Trump wzywa do postawienia przed sądem finansisty George'a Sorosa i jego syna. Europejskie mocarstwa rozpoczęły proces ponownego nakładania sankcji gospodarczych na Iran. Piątek 29 sierpnia to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Biuro delegacji Unii Europejskiej w stolicy Ukrainy zostało uszkodzone w trakcie rosyjskiego ataku. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa twierdzi, że Rosji nie uda się zastraszyć wspólnoty. W nocy z środy na czwartek rosyjskie wojsko przeprowadziło kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Zginęło w nim łącznie 18 osób, a kilkanaście zostało rannych. W mieście odnotowano dodatkowo duże zniszczenia. Łącznie Rosjanie w swoim drugim największym ataku od początku wojny mieli użyć blisko 600 dronów i 31 rakiet. Jednym z budynków, które ucierpiały w wyniku ataku, było przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kijowie. Zdaniem szefa Rady Europejskiej podobne uderzenia nie zastraszą wspólnoty, dlatego zamierza ona być bardziej zdeterminowana w swoim wsparciu udzielanym Ukrainie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że zniszczenia w unijnej delegacji były wynikiem wybuchu 2 pocisków w odległości 50 metrów od placówki. Według niemieckiej polityk atak na Kijów świadczy o braku skrupułów Rosji w kwestii terroryzowania Ukrainy. Rakiety trafiły również w cele znajdujące się około 300 metrów od biura Polskiej Agencji Prasowej w ukraińskiej stolicy. Z kijowskiej siedziby PAP-u wyleciały szyby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w związku z rosyjskim atakiem wezwał społeczność międzynarodową, aby zwiększyła ona swoje naciski na Rosję w celu wynegocjowania porozumienia o zakończeniu trwającej wojny. W jego opinii Moskwa w tej chwili nadal nie boi się konsekwencji swoich działań, a przez to ponownie wybrała rakiety balistyczne zamiast stołu negocjacyjnego. Niemieckie media ustaliły, że tamtejszym służbom udało się zidentyfikować wszystkie osoby podejrzewane o wysadzenie gazociągów Nord Stream. Są nimi obywatele Ukrainy, wobec których wydano nakazy aresztowania. Dzienniki Süddeutsche Zeitung i Die Zeit oraz telewizja ARD twierdzą, że niemieccy śledczy są coraz bliżej całkowitego wyjaśnienia wydarzeń sprzed ponad 3 lat. Właśnie wówczas doszło do eksplozji na dnie Morza Bałtyckiego. Wysadzone zostały instalacje tworzące gazociągi Nord Stream, łączące ze sobą Rosję i Niemcy. Zidentyfikowano już łącznie 7 osób, które miały wspólnie przeprowadzić całą operację. Nakaz aresztowania wydano wobec 6 obywateli Ukrainy, ponieważ 7. osoba zaangażowana w te działania zginęła na froncie. Według ustaleń dziennikarzy grupa mająca wysadzić Nord Stream została przerzucona do Niemiec poprzez Polskę. Tworzące ją osoby posiadały ukraińskie paszporty wystawione na fałszywe nazwiska. 4 z nich były nurkami, a sternikiem transportującego ich jachtu był doświadczony żeglarz z Odessy. Wspomniany mężczyzna, który zginął w trakcie wojny, po wysadzeniu gazociągów przeszedł z kolei szkolenie w niemieckiej Bundeswehrze. Na razie zatrzymano jedynie Ukraińca uważanego za głównodowodzącego grupą. Został on aresztowany w ubiegłym tygodniu podczas wakacji we Włoszech i czeka teraz na ekstradycję. Niemcy mieli ustalić, że ma on liczne powiązania ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Wiele śladów niemieckim śledczym udało się znaleźć na wynajętym w Rostoku jachcie Andromeda. Po przeprowadzonym ataku na Nord Stream nie został on odpowiednio wyczyszczony, a później nikt go nie wynajmował. Dzięki temu na jednostce udało się zabezpieczyć odciski palców, pozostałości po materiałach wybuchowych oraz próbki DNA. Ponadto dotarto do nagrania przedstawiającego samochód, którym po landzie Mecklenburgii po Morzu Przednim poruszali się podejrzani. W sprawie pojawia się też polski wątek. Polska przez miesiąc nie zabierała głosu w sprawie całej operacji, a w ubiegłym roku nie zrealizowała nakazu aresztowania wobec jednego z podejrzanych Ukraińców. Węgry nałożyły sankcje na dowódcę sił zbrojnych Ukrainy odpowiadającego za ataki na rosyjską infrastrukturę przesyłającą ropę naftową. Zniszczenia spowodowały wstrzymanie dostaw surowca na węgierskie terytorium.
Objęty restrykcjami został Robert Browdi, noszący pseudonim Madziar i urodzony w mieście Uszhorod, niedaleko ukraińsko-węgierskiej granicy. Od czerwca pełni on funkcję dowódcy sił systemów bezzałogowych Ukrainy. Zgodnie z oświadczeniem węgierskiego ministra spraw zagranicznych Petera Sijarto, przez najbliższe lata Browdi nie będzie mógł wjechać na terytorium Węgier oraz do całej strefy Schengen. Oddział pod dowództwem ukraińskiego wojskowego przeprowadził 3 ataki dronami wymierzone w rosyjską infrastrukturę przesyłową. Uszkodzenia były na tyle poważne, że rurociąg przyjaźni przestał dostarczać ropę naftową Węgrom i Słowacji. Władze w Budapeszcie określiły działania Kijowa mianem uderzenia w węgierskie bezpieczeństwo narodowe. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybiha zarzucił Sijarto większą troskę o rurociąg niż o ukraińskie dzieci zabite w trakcie rosyjskich ataków. Szef ukraińskiej dyplomacji zapowiedział działania odwetowe w związku z decyzją podjętą przez węgierski rząd. Telewizja Euronews zauważa, że jak na razie Ukraina oficjalnie nie przyznała się do uderzeń w rosyjską infrastrukturę naftową. Sam Browdi pisał jednak na portalu społecznościowym Facebook o udanych atakach przeprowadzonych przez podległe mu jednostki. Pod koniec ubiegłego tygodnia Węgry i Słowacja wystosowały skargę do Komisji Europejskiej. Oba kraje domagają się podjęcia przez Unię Europejską działań wobec Ukrainy, która swoimi operacjami zagraża ich bezpieczeństwu energetycznemu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał do postawienia przed sądem George'a Sorosa i jego syna. Zarzuca on finansiście wspieranie protestów w amerykańskich miastach. We wpisie na portalu Truth Social amerykańska głowa państwa zasugerowała, że miliarder wraz ze swoim synem mogliby zostać oskarżeni na podstawie ustawy RICO. Jest ona wykorzystywana przez tamtejsze służby do walki z zorganizowanymi grupami przestępczymi zajmującymi się oszustwami i korupcją. Trump przy tej okazji nazwał Sorosów psychopatami i szaleńcami, którzy poprzez swoje działania mieli wyrządzić Ameryce duże szkody. Sam syn miliardera został określony przez niego mianem radykalnie lewicowego. W ten sposób republikański polityk zareagował na doniesienia prawicowych amerykańskich mediów. Twierdzą one, że finansowana przez miliardera Open Society Foundation może sponsorować protesty odbywające się na ulicach największych miast w całych Stanach Zjednoczonych. Lewicowi demonstranci kontestują politykę administracji Białego Domu, ostatnio manifestując m.in. przeciwko decyzji o rozlokowaniu Gwardii Narodowej na ulicach Waszyngtonu. Fundacja zaprzeczyła pojawiającym się doniesieniom mediów, nazywając je oburzającymi. Oficjalnie ma ona wspierać prawa człowieka, demokrację i sprawiedliwość w Ameryce i na całym świecie, a nie odbywające się uliczne protesty. Amerykański prezydent nie pierwszy raz krytykuje Sorosa. Trump zarzucał mu wpływanie na politykę kraju poprzez finansowanie kandydatów Partii Demokratycznej, którzy w ubiegłym roku otrzymali od jego organizacji blisko $85 milionów. Poza tym Soros miał wspierać prokuratorów stawiających zarzuty karne politykowi Partii Republikańskiej w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Europejskie mocarstwa rozpoczęły proces ponownego nakładania sankcji na Iran. Zarazem liczą one dalej na możliwość dyplomatycznego rozwiązania sporu z irańskimi władzami. Mechanizm natychmiastowego nakładania sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych został przyjęty przed dekadą, gdy Iran podpisał porozumienie nuklearne z najważniejszymi państwami świata. Przewiduje on możliwość przywrócenia obostrzeń o charakterze gospodarczym, jeśli Iran nie będzie wywiązywał się ze swoich dotychczasowych zobowiązań. Powrót do sankcji ONZ w praktyce będzie oznaczało zamrożenie irańskich aktywów znajdujących się za granicą, wstrzymanie transakcji w sektorze zbrojeniowym oraz nałożenie opłat na każdy etap rozwoju irańskiego programu rakietowego. Wszystkie te rozwiązania uderzyłyby w irańską gospodarkę. Francja, Niemcy i Wielka Brytania rozpoczęły tym samym proces rozłożony łącznie na 30 dni. W jego trakcie zamierzają one jeszcze próbować rozwiązać obecny spór poprzez negocjacje dyplomatyczne. Na razie Francja i Wielka Brytania wysłały wniosek do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby przeprowadziła ona dzisiaj 15-dniowe konsultacje w sprawie nieprzestrzegania traktatowych zobowiązań przez Iran. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi skrytykował działania europejskich mocarstw. Uznał proces ponownego nakładania międzynarodowych sankcji za nieuzasadniony, bezprawny i pozbawiony jakiejkolwiek podstawy prawnej. Teheran zamierza zareagować na decyzję podjętą przez Paryż, Berlin i Londyn. Przedmiotem sporu między państwami europejskimi i irańskimi władzami jest przerwanie współpracy między Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, co nastąpiło po czerwcowym izraelsko-irańskim konflikcie. W środę instytucja podległa ONZ poinformowała jednak, że jej inspektorzy zostaną wpuszczeni do elektrowni atomowej w irańskim Bushehr. Irańskie władze mają wciąż opracowywać nową formułę współpracy z ekspertami
ekspertami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.